Witamy na kanale Grupa Krukowiak. W dzisiejszym odcinku opowiemy o jednej z najpopularniejszych belek hydraulicznie rozkładanych. Belka ta, ze względu na to, że stosowana jest nie tylko w opryskiwaczach zawieszanych, ale również w opryskiwaczach przyczepianych, jest jedną z najpopularniejszych belek. W Polsce jednak tych gospodarstw małych, średnich mamy najwięcej, dlatego ta belka wiedzie prym. Belka charakteryzuje się kilkoma fajnymi rzeczami. Pierwsza rzecz jest to belka, która jest bardzo kompaktowa, której środek ciężkości jest bardzo nisko osadzony. Belka, która jest belką z jednej strony bardzo prostą, ale też również bardzo funkcjonalną. Jest to belka niezależnie rozkładana, belka, w której możemy rozłożyć sobie oddzielnie prawe, lewe ramię oraz niezależnie rozkładane ćwiartki. Czyli belka, która w małych gospodarstwach, w małych areałach, tam gdzie są słupy, różnego rodzaju przeszkody, świetnie się sprawdzi, świetnie swoją kompaktową budową również będzie spełniała swoją rolę na przykład w transporcie. Belka ta produkowana jest już od ponad kilkunastu lat. Przez ten okres przechodziła kilka modyfikacji, dzięki którym w tej chwili jest rewelacyjną belką, bijącą na głowę konkurencję. Co ją wyróżnia? Po pierwsze, elastomery zawarte w elementach tych pierwszych, które się rozkładają, dzięki którym tłumi drgania w czasie pracy. I z jednej strony niewielka belka, lekka, a tłumi drgania, więc wtedy i w większych prędkościach transportowych, w większych prędkościach roboczych nie boimy się o jej uszkodzenie, o jakieś mikropęknięcia. Druga poważna modernizacja, jaka była w tej belce, była to rozbudowa całego układu stabilizacji. W pierwszych belkach układ stabilizacji wyglądał w ten sposób, że po zablokowaniu jej, wtedy kiedy chcieliśmy rozłożyć tylko jedną stronę, występował problem, że musieliśmy pamiętać później o odblokowaniu stabilizacji, ponieważ każdy ruch siłownikiem mógł powodować uszkodzenie tego siłownika. Po modernizacji ten problem został zażegnany i nawet kiedy belka jest częściowo złożona, również możemy tą belką sobie poziomować, czyli na nieregularnym kształtach pól. Tam gdzie są górki, nawet przy redukcji częściowej tą belką możemy cały czas pracować, co również zaprezentujemy w czasie pracy tej belki, kiedy ją rozłożymy. W zależności od życzenia klienta, belka ta może być w trzy sposoby sterowana. Pierwszym, mechanicznym sposobem jest sterowanie tak zwane mechaniczne, czyli w kabinie mamy rozdzielacz, dzięki któremu sobie wygodnie dźwigniami tą belką sterujemy. Drugi wariant i trzeci jest to już sterowanie w pełni elektrohydrauliczne, czyli mamy elektrozawory, dzięki którym jednym przełącznikiem sobie wygodnie tą belką sterujemy i w zależności od tego, czy bierzemy do tego opryskiwacza z tą belką komputer, czy chcemy tylko sterowanie elektryczne, możemy dobrać oddzielny, dedykowany sterownik lub komputer, z poziomu którego sterujemy nie tylko układem hydraulicznym, ale również układem cieczowym. Co jeszcze wyróżnia belkę PHX? Stabilizacja, nie tylko hydrauliczna wymuszona do pracy na skłonach, ale ta grawitacyjna, czyli samo poziomowanie belki. Belka poza tym posiada jeszcze również zabezpieczenie przed uszkodzeniem w razie kontaktu ze słupem. Zabezpieczone są również same głowice i rozpylaczy, ponieważ są zabudowane poprzez belkę
więc nawet jeżeli mamy długie rozpylacze eżektorowe, to one również w razie kontaktu belki z podłożą nie ulegną uszkodzeniu. Przez budowę taką, jak tu widzimy, czyli głowice, które znajdują się za belką, jest możliwe stosowanie w przypadku belki PHX rozlewaczy do RSM wachlarzowych lub tych wielootworowych, które podają ciecz do tyłu za belkę. Idąc o krok dalej, bardzo fajnym kolejnym aspektem belki PHX jest to, że belka, zwłaszcza ta w przypadku 12 i 15 metrowej, ma układ cieczowy tak podzielony, tak identycznie jak to ma miejsce w przypadku składania belki, więc tu w miejscu, w którym możemy złożyć tą belkę, tak jak wspominałem wcześniej, przy słupie, w tym miejscu również kończy się sekcja, czyli możemy identycznie rozłączać ciecz, jak jest skonstruowana sama belka. Belka jest bardzo prosta, do rozkładania jednej strony służy tylko jeden siłownik i poprzez to wysuwanie, tak jak tu widzimy po tym cięgnie, najpierw rozkłada się pierwszy element belki, a później dopiero kolejny tym cięgnem jest rozkładany jako ten element kolejny. Prosta belka, w pełni funkcjonalna, ale jak nieraz widzimy z życia, im coś jest prostsze, tym jest też to lepsze. Belka PHX, tak jak wszystkie belki u nas skonstruowane, hydraulicznie rozkładane, posiadają kaseton. Jest to osłona wszystkich węży układu cieczowego, węży układu hydraulicznego, które układają te węże w sposób elastyczny i w sposób kontrolowany. Nie ma zagięć, nie ma załamań, więc i ta dystrybucja cieczy, ten przepływ cieczy też nie będzie zakłócony, co wpływa również bardzo dobrze na żywotność samych węży, więc nie martwimy się, że po zimie, kiedy te węże na przykład są lekko zesztywniałe, będzie problem później z pierwszym uruchomieniem opryskiwacza z przepływem samej cieczy. W ramach podsumowania belki PHX. Po pierwsze, bardzo prosta belka. Po drugie, belka, która oferuje możliwość składania niezależnego każdej strony oddzielnie. Po trzecie, kilka sposobów sterowania samą belką poprzez rozdzielacz mechaniczny, elektrohydrauliczny bądź z poziomu komputera. Po czwarte, to co Was najbardziej interesuje, jest to najtańsza, ale i też najwygodniejsza belka z wszystkich hydraulicznie belek sterowanych w ofercie firmy Krukowiak. Jesteście zainteresowani kolejnymi filmikami? Nie chcecie przegapić? Lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce.